to, że budowę całego wizerunku kanału rozpocząłem bez pokazywania twarzy, oznacza, że już zawsze musi tak pozostać? Czy to, że przyzwyczaiłem ludzi do oglądania mojego tułowia, oznacza, że gdy na chwilę pokażę więcej, nagle wszyscy przestaną się interesować tym, co tworzę? Czy to, że nie wiem, jak zareagują na to znajomi, nauczyciele, rodzina, czy zwykli ludzie z ulicy, naprawdę powinno mnie ograniczać? Bo mi wydaje się, że nie. Każdego dnia żyjemy w lękach. Każda nasza decyzja zawsze okraszona jest myślami, w tym co gorsze chyba przede wszystkim strachem. Najczęściej boimy się reakcji innych ludzi. Każda chęć większej zmiany w naszym życiu sprawia, że często niepotrzebnie zaczynamy myśleć o tym, jak mogą zareagować na to ludzie z naszych kręgów. Nasza rodzina, znajomi, kumple z klasy. Ja tam na przykład nie wiem, jak na moje pokazanie twarzy może zareagować kilkaset tysięcy osób, ale wiecie, każdy z nas decyduje o tym, czy chce prowadzić swoje życie według strachu i lęku przed reakcją innych, czy próbować wyjść poza ten schemat. Tak właściwie tu chodzi nawet o takie proste, codzienne decyzje. Na przykład, czy znajomi wezmą mnie za dziwaka, jeśli zamiast wyjścia do klubu czy sobotniej popijawki wolę zrobić coś nieco bardziej kreatywnego. Czy to, że nie znam najnowszych modnych seriali, bo nie znalazłem na nie czasu, jest wstydliwe? Czy jeśli nikt z moich znajomych nie czyta książek, czy jestem według nich dziwny, czytając je? Czy przejmowanie się zdaniem ludzi, dla których pewnie dziwne i chore było nagrywanie unboxingów jedzenia na podłodze, pozwoliłoby mi być teraz tutaj, gdzie właśnie jestem? Regularnie, odkąd pamiętam, zastanawiam się, jaki sposób myślenia jest kluczem, by nie przestawać się rozwijać i cały czas iść naprzód, cały czas wchodzić o ten jeden stopień wyżej, by ze 100 subów zrobić 1000, z 1000 10 tysięcy, z 10 tysięcy 100, a ze 100 tysięcy milion, z 10 tysięcy wyświetleń 50 tysięcy, a z 50 tysięcy wyświetleń 500 tysięcy. I coraz częściej dochodzę do wniosku, że to jest właśnie jedna z tych najważniejszych, o ile nie najważniejsza umiejętność. Czyli umiejętność kierowania się własnymi odczuciami, chęciami, marzeniami, jednocześnie z odpowiednim dystansem, traktując to, jak mogą na ten temat zareagować inni. O ile w ogóle brać to pod uwagę. I to chyba właśnie w dużej mierze rozróżnia ludzi, którzy mogą osiągnąć coś więcej, od reszty większości pogrążonej m.in. w strachu od bycia innymi lub strachem przed reakcją innych osób. Wyobraźcie sobie sportowca, który już na samym początku w dzieciństwie dał sobie wmówić, że nigdy nie uda mu się zostać kimś wielkim, albo muzyka, który posłuchał, bo ktoś mu kiedyś powiedział, żeby lepiej sobie odpuścił, bo fałszuje, albo chociażby youtubera, który w sumie uznał, że nagrywanie filmików do internetu jest głupią stratą czasu i ośmieszeniem się, bo inni również mu tak powiedzieli. Jednocześnie nie chcę, żebyście myśleli, że sam mam się za nie wiadomo kogo. Jestem raptem jakiś 36 pod względem subskrypcji w Polsce. To naprawdę nic szczególnie ambitnego, ale wiem, że właśnie bez takiego myślenia tego miliona subów na pewno bym nie zdobył. Nie zrobiłbym pierwszego unboxingu papieru toaletowego, bo po prostu bym się bał. Przecież to głupie. Co ludzie napiszą, co ludzie pomyślą, co ludzie powiedzą. Nie liczyłbym ilości orzeszków w puszce, nie zrobiłbym unboxingu prezerwatyw. Nie straszyłbym też kota mikserem, nie otwierałbym lodówki siekierą, żeby zobaczyć, czy w środku pali się światełko, nie sprawdzałbym odporności książek na kosiarkę, czy na przykład nie zrobiłbym crash testu o Black Horsey, bo przecież, jak można się domyślić, dla większości ludzi to po prostu idiotyczne. Potem na pewno nie zrobiłbym na swój kanał głupich przeróbek z youtuberami, bo to przecież coś innego niż unboxingi i jeszcze jakiejś części widzom się to nie spodoba. Nie zacząłbym robić większej ilości eksperymentów, testów wytrzymałościowych, nie przeniósłbym się z podłogi na stół, nie kupiłbym drukarki 3D i nie nagrywał z niej odcinków, bo przecież to trochę bardziej inteligentne i sensowne i na pewno są widzowie, którym nie przypadnie to do gustu. Nigdy nie zrobiłbym też streama na żywo, bo bałbym się, że nie podołam i na żywo zostanę wyśmiany i w końcu już na pewno nie pokazałbym twarzy, bo jeszcze przypadkiem się komuś nie spodoba. Albo widownia źle na to zareaguje. I to chyba właśnie dzięki temu, że miałem to w dupie, udało się. Jestem tym, kim jestem, mogę robić to, co lubię, jednocześnie żyjąc z tego i może jednocześnie nawet zapewniając komuś czasem rozrywkę i jakąś radość w czasie wolnym. A ludzie, którzy pewnie mieli mnie za wariata i których opinią mogłem się kierować, mogą mi teraz tylko pozazdrościć. Bardzo możliwe też, że część z was jako widzów zastanawia w ogóle, czemu ten specjal poprowadziłem w taki właśnie sposób.
Wiecie, doskonale wiem o tym, że reakcje mogą być naprawdę różne i przecież nie wszystkim taka forma filmu na pewno się spodoba, ale wiem też, że sam czułem, że chcę to zrobić właśnie w ten sposób, dlatego reakcje są tutaj akurat drugorzędne. I nie myślcie też proszę, że chcę się teraz zacząć bawić waszego coacha czy trenera rozwoju osobistego, ale skoro w swojej sytuacji mam szansę na przekazanie chociaż małej części z was jakiejś motywacji czy pozytywnej energii na swoim przykładzie, skoro naprawdę chciałem, czemu miałem tego nie zrobić? Jest naprawdę wiele powodów, dla których stale wprowadzam ciągle nowe zmiany na swój kanał i mógłbym wam to teraz wszystko szczegółowo objaśniać, ale myślę, że na dzisiaj i tak zobaczyliście już wystarczająco dużo i może zajmiemy się tym przy innej okazji. Są jeszcze jakieś tam osoby, które też były ważne i którym mógłbym podziękować właśnie w tym specjalu, ale to takie sztampowe i pewnie i tak średnio was to interesuje, dlatego zostawiam to wam na napisy końcowe, a kto będzie chciał, przeleci sobie po nich wzrokiem. A jeśli można to wszystko jakoś sensownie podsumować, myślę, że naprawdę nie warto bać się być innym od ludzi, wokół których przebywasz na co dzień. A już na pewno nie kieruj się ludźmi, którzy mówią, że coś ci nie wychodzi, albo co gorsze, z góry stwierdzają, że na pewno ci nie wyjdzie. Bo oni mają akurat najmniejsze znaczenie w tym, co tak naprawdę możesz osiągnąć, jeśli tylko odpowiednio mocno będziesz do tego dążył. A my widzimy się w kolejnym unboxingu.